Dzień dobry, dzisiaj przyjechaliśmy do miasteczka Mogilno. Jest to miasto położone na Pojezierzu Gnieźnieńskim, nad Jeziorem Mogileńskim. Mogilno należy do najstarszych osad pogranicza Wielkopolski, najwcześniejsze ślady jej istnienia pochodzą z VII wieku. Początkowo było wsią służebną, lecz dzięki położeniu na prastarym szlaku bursztynowym szybko stało się osadą targową. Obecnie miasto ma około 11 000 mieszkańców. Spacer rozpoczynamy na ulicy Kościuszki obok mostku, którym przejdziemy przez rzekę Pannę w pobliżu amfiteatru i wejdziemy do parku. W pobliżu znajduje się też dworzec PKP Mogilno oraz dworzec autobusowy. Przechodzimy przez mostek do parku. Z lewej strony zobaczymy amfiteatr letni z 300 miejscami siedzącymi dla widzów. Budowę amfiteatru ukończono w 2011 roku. Od tej pory wykorzystywany jest podczas organizowanych latem koncertów oraz imprez plenerowych. Amfiteatr wybudowano w miejscu poprzedniej starej, spalonej sceny. Centralnym punktem wypoczynkowym miasta jest park miejski, który oferuje idealne miejsce na relaks i spacery. Przestrzeń parku jest bogata w różnorodną roślinność, a alejki, otoczone zielenią, tworzą przyjemny klimat sprzyjający spacerom. Jak przystało na park miejski, nie mogło zabraknąć tutaj atrakcji dla najmłodszych dzieci, czyli placu zabaw zwanego Jordankiem. W celu podniesienia atrakcyjności turystycznej parku w 2010 roku zbudowano w nim fontannę. Fontanna swą stylistyką nawiązuje do Mogilna poprzez wkomponowanie w jej kształt elementu herbu miasta, czyli 3 skrzyżowanych krzyży znajdujących się wokoło fontanny. Niestety ten efekt jest trudno dostrzegalny z wysokości wzroku człowieka, a jest jedynie dobrze widoczny z lotu ptaka. Park jest przede wszystkim popularnym miejscem spacerowym, zwłaszcza w sezonie letnim i jesiennym, a ławeczki umożliwiają przyjemny wypoczynek. Parkowe alejki są po gruntownej rewitalizacji, która miała miejsce niedawno. Spora ich część jest wybrukowana. Powierzchnia terenów zielonych jest spora i oprócz typowego parkowego krajobrazu zobaczymy tutaj niewielkie cieki wodne, a także akweny zamieszkałe przez kaczki i łabędzie. W parkach również upamiętnia się wybitne osoby. W Mogilnie na taki pomnik zasłużył ksiądz Piotr Wawrzyniak, wielki polski patriota i społecznik, bohater walki z germanizacją, założyciel polskich kas oszczędnościowych, proboszcz Faary od 1898 roku, nazwany pośmiertnie Wielkim Synem Narodu. Idziemy alejkami parku w kierunku ulicy Moniuszki.
Pamiętajmy, że ptaków nie należy dokarmiać chlebem i innym pieczywem. Jeśli jednak chcemy koniecznie to zrobić, to musimy przygotować się i przynieść ze sobą ziarna zbóż, pestki dyni, kukurydzę, otręby lub drobno pokrojone warzywa. Z parku wychodzimy na ulicę Moniuszki i następnie skręcamy w prawo na ulicę Jagiełły. Idziemy w kierunku rynku. Na ulicy Władysława Jagiełły znajduje się dużo starych kamienic z przełomu XIX i XX wieku. Jest tutaj bardzo dużo różnych firm, jest to jedna z centralnych ulic miasta. To właśnie król Władysław Jagiełło nadał w 1398 roku Mogilnu prawa miejskie. Po chwili ulica Władysława Jagiełły dochodzi do rynku. Obecnie prawie całą powierzchnię rynku zajmuje parking. Otoczony jest kamienicami, z których niektóre pochodzą z końca XIX wieku. W przeszłości na rynku stał drewniany ratusz, który spłonął w pożarze miasta w 1777 roku. Na jego miejscu stanął kilkanaście lat później drewniany kościół ewangelicki, który pod koniec XIX wieku przebudowano na murowany. Po II wojnie światowej, w 1960 roku stojącą na mogileńskim rynku protestancką świątynię na zlecenie ówczesnych władz rozebrano oraz zlikwidowano cmentarz tej wspólnoty wyznaniowej. W 1964 roku w jego miejscu postawiono pomnik ofiar II wojny światowej, który właśnie oglądamy. Na pomniku widnieje napis: bohaterom walk o polskość i wolność ziemi mogileńskiej w hołdzie, Świerkowiec, Cięcisko, Kopce, Niewolno, Olsza. Wypisano na nim po bokach nazwy okolicznych miejscowości, związanych z walką i martyrologią ludności polskiej w okresie II wojny światowej, a w podstawę wmurowano 32 urny z miejsc uświęconych krwią zamordowanych Polaków. Idziemy dalej. Tuż obok stoi budynek poczty zbudowany w 1894 roku w stylu pruskim. Jednak poczta jako instytucja działała w Mogilnie już wcześniej. Z zachowanych dokumentów wynika, że w 1864 roku wysłano z miasta 47 515 listów, w tym 351 za granicę i aż 2392 paczki. Miasto liczyło w tym czasie około 1500 mieszkańców. Pod koniec XIX wieku, w 1899 roku urząd pocztowy był zaszeregowany do placówki drugiej klasy. Wtedy też uruchomiono publiczną sieć telefoniczną, przy pomocy której można było się połączyć bez problemu z Barcinem, Bydgoszczą, Piłą, Poznaniem i dalszymi miejscowościami jak Gdańsk, Królewiec czy Berlin. Po chwili dochodzimy do kościoła świętego Jakuba. Pierwszy kościół świętego Jakuba został wzniesiony w Mogilnie w XII wieku z fundacji rycerza Zbyluta z rodu Pałków. Obecny kościół jest o 3 stulecia młodszy, został wzniesiony z cegły w 1511 roku w stylu późnogotyckim. W XVII wieku dobudowano do niego dzwonnicę, natomiast w 1937 roku grotę poświęconą Matce Bożej z Lourdes. Świątynia znajduje się na drodze świętego Jakuba oraz na szlaku piastowskim. Kościół jest orientowany, jednonawowy, z 3 przęsłami i kruchtą. Jedynie nad zakrystią zachowało się sklepienie kolebkowe. Pozostałe części świątyni nakrywa płaski strop. Wszystkie okna w świątyni są półokrągłe. Kościół nie ma wieży. Najcenniejszym elementem wyposażenia kościelnego jest wykonany w 1511 roku krucyfiks, uważany za cudowny, jak również pochodzące z tego samego okresu rzeźby Maryi oraz świętego Jana oraz obraz przedstawiający patrona kościoła.
Wychodzimy z terenu kościoła świętego Jakuba i idziemy w kierunku klasztoru benedyktynów. I już doszliśmy do klasztoru benedyktynów. Wejście stanowi XVIII-wieczna brama z wyrytą datą 1065 rok, która upamiętnia fundację w XI wieku. Jest to kompleks klasztorny powstały w XI wieku, położony nad Jeziorem Mogileńskim. Został ufundowany najprawdopodobniej przez księcia Kazimierza Odnowiciela w drugiej połowie XI wieku, prawdopodobnie w 1047 roku. Benedyktyni zostali wówczas sprowadzeni do założonego 2 wieki wcześniej grodu na półwyspie wcinającym się w Jezioro Mogileńskie. Mogileńscy benedyktyni uczestniczyli w szerzeniu chrześcijaństwa na Mazowszu i Kujawach, a ich społeczność rozrosła się na tyle, że w 1145 roku przejęli oni kościół świętego Jakuba i kościół świętego Klemensa w Mogilnie. Po zniszczeniu starych zabudowań przez oddziały księcia Władysława Odonica i konflikcie zakonników z księciem Władysławem Laskonogim zostały one przebudowane w stylu późnoromańskim. Wzgórze zajmowane przez benedyktynów zostało otoczone kamiennym murem w XIII wieku, w XV wieku dokonano kolejnej przebudowy, która nadała klasztorowi cechy gotyckie. W XVIII wieku wspólnota benedyktynów na nowo zaczęła przeżywać rozkwit i dokonała przebudowy kompleksu klasztornego w stylu barokowym, która miała miejsce w latach od 1760 roku do 1797 roku. Wyposażenie wnętrz klasztoru i kościoła pochodzi z okresu przebudowy w XVIII wieku. Pod całym kompleksem znajduje się zespół podziemi nakrytych sklepieniem kolebkowym, w których odnaleziono w latach 70. grób jednego ze średniowiecznych opatów mogileńskich oraz wiele naczyń z gliny. Zachodnia część tej krypty uważana jest za drugie obok wawelskiej krypty świętego Leonarda najlepiej zachowane w Polsce pomieszczenie podziemne z epoki romańskiej. Klasztor przylega do kościoła od strony południowej, którego skrzydła wschodnie i południowe pochodzą z XVI wieku, natomiast część zachodnia powstała w czasie przebudowy w drugiej połowie XVIII wieku. Po przekształceniu w XIX wieku ma nikłe cechy barokowe, a wraz z kościołem tworzy plan nieregularnego czworoboku. Wzmocnieniem murów od strony jeziora są pokaźnych rozmiarów skarpy. Obejrzyjmy jeszcze przez chwilę zabudowania tego klasztoru. Mogilno leży na szlaku piastowskim i jest jednym z jego atrakcyjniejszych punktów oraz doskonałą przystanią dla turystów zainteresowanych historią państwa polskiego. Stąd można łatwo dojechać do Poznania, Gniezna, Trzemeszna, Strzelna, Kruszwicy, Biskupina oraz sanktuariów w Markowicach i Licheniu. Mogilno to miasto o bogatej tradycji i kulturze, a jego liczne zabytki oraz miejsca rekreacji zachęcają do odwiedzin i bliższego poznania tej niezwykłej miejscowości. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz, gdyż wkrótce pojawią się tutaj kolejne filmy o kolejnych miasteczkach. Wciśnij łapkę w górę i napisz komentarz.